freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o nowościach, które wypływają pomalutku, jakby tak powiedzieć, od Lilith. Też wypływają parę ciekawych też informacji dotyczących od innych graczy, co tam przypuszczają, co się może w najbliższym czasie dziać. Głównie mi tu chodzi o nową piechotę. Wiem, że jest dość wcześnie, dopiero co kawaleria wyszła, ale naprawdę już zaczyna się boom na tą piechotę. I miałem ostatnio informację od jednego z deweloperów Lilith, że niektórzy dowódcy, którzy tam wypływają w internet, nie jest tak do końca powiedziane, że to może być, że to jest na przykład nieprawda, nie? Ale już mieliśmy sytuację rok temu, gdzie ten oto pan, czyli tak, Sun Tzu Prime, tak, wersja prime'owa, ładnie wersja elity zrobiona z starej grafiki na złoto. No graczom piechoty się marzy, no nie będę ukrywał, że im się to marzy, żeby ten Sun Tzu Prime był i żeby, jakby tak powiedzieć, żeby można było z niego korzystać. Sekundka, bo tu mi tak wyskakuje, okej. Żeby on był już za niedługo kiedyś dostępny, ale zaraz wam pokażę go na dłużej, troszeczkę w innym tym, ale ogólnie to jest bardzo, bardzo, jakby tak powiedzieć, ciekawe, że Sun Tzu Prime ludzie tak na niego liczą, bo rok temu, kiedy wychodziła Gorgo, dużo ludzi mówiło mi, że Sun Tzu no na pewno wyjdzie, on będzie w wersji tej Prime i tak dalej. A tu się pojawił nam Liu i pojawiło się Gorgo. No dwóch bardzo dobrych dowódców, którzy zmienili troszeczkę metę. Jak wiecie, Gorgo najlepsza jest w tym momencie na garnizonie jakiegokolwiek chyba typu. Liu, no to jest masakra pod względem jego AOE. No i tutaj w tym momencie dużo ludzi zaczęło też mówić, no nie ma Sun Tzu, ale dobra, jest Liu, nie, bo jest 5 targetów, bo jest, można grać, nie. Ale w tym momencie tak, jeżeli byśmy mieli zostać znowu Sun Tzu Prime, jeżeli by to w końcu wypaliło, bo z tego co rozmawiałem z jednym z tam znajomych i tam z jednych, jakby tak powiedzieć, deweloperki, no to oni powiedzieli open, że słuchaj, ten Sun Tzu Prime nie jest powiedziane, że on nie wyjdzie, jest możliwość, że on wyjdzie, tylko że to może nie być teraz, nie, bo według tam obliczeń niektórych ludzi ze świata Rise of Kingdoms, no to twierdzą, że niby tam koniec lipca, początek sierpnia, że ci nowi dowódcy by wyszli. I teraz tak, co jeżeli by wychodził Sun Tzu, to co oprócz niego by wchodziło? No nie jest żadną tajemnicą, że piechota potrzebuje jakby tak odświeżenia rali. Bo Tariq z Pakalem pomalutku już nie są aż tacy mocni jak byli kiedyś, no ale to też musimy wziąć poprawkę na to, że pan Tariq jak i Pakal dalej są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o przytrzymywanie swarmów. Oni bardzo sobie dobrze z tym radzą i w tym momencie jeżeli byśmy mieli Tariqa i Pakala zastąpić czymś, no to też musiałoby coś podobnego. Tariq dalej jest grywalnym, jeżeli chodzi o rali piechoty i on dalej jest konkurencyjny, ale mi się zdaje, że tam już potrzeba odświeżenia w tej kwestii, bo garnizon piechoty wątpię, żeby był. Była Gorgo i po co kolejną piechotę by teraz mieliby wrzucać? Gorgo jeszcze musi trochę pograć, tym bardziej, że piechota ma trochę tych garnizonów, bo mają Flawiusza, mają Zenobię, wiecie, no to nie są już jakieś bardzo grywalne, tak? Ale dalej oni są, więc fajnie by było, żeby oni dalej byli, tak? Żeby dalej jakby tam gdzieś na jakichś innych mniejszych KD oni też, no, byli grywalni, tak? No ale nie będę ukrywał, że z tym Sun Tzu trochę mnie zaskoczył, bo ja myślałem, że to, wiecie, że to będzie plotka, że ten Sun Tzu jednak nie wyjdzie w ogóle, po prostu ktoś sobie to ubzdurał, przerobił i macie hejp, nie? No ale może rzeczywiście nad tym pracują gdzieś tam, ale czy to wyjdzie teraz? Nie wiem, dużo też czasem pytaliście mnie, jaka piechota by wychodziła, nie?
powiem wam szczerze, że ciężko mi jest powiedzieć, jakby on wyglądał, bo znaczy inaczej, mi się zdaje, że ten smite damage, on zostanie, żeby ten dowódca będzie nowy ze smite damage, ale teraz pytanie kolejne, jeżeli to będzie smite damage, to na ile targetów, nie? Jak to będzie wyglądało? No mamy Liu, który jest na 5 targetów, który bardzo mocno bije. Ja obstawiałbym, że tu taki Sun Tzu byłby takim, no nie wiem, może ale jakimś supportem, albo po prostu dowódca, który z piechoty wychodzi do Opena, to będzie jakiś, wyjdzie taki supportowy, albo coś typowo single target mocnego, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, no wiecie, mamy dalej metę w piechocie, gdzie mamy Scipio, mamy Liu, mamy Aleksandra, mamy Gorgo, przez cały czas te takie pary mieszane latają. Guana ze Scipio już trochę mniej się spotyka, ale dalej gdzieś tam jeszcze jest, no Guanik niestety już pomalutku odchodzi od mety. Prawdopodobnie jeżeli wyjdzie ten nowy dowódca, no to Guan totalnie zniknie z mety, nie? Guan totalnie zniknie z tej mety. Ja troszeczkę tak mi przykro, bo nie miałem go czasu nim zagrać na jakiejś wyższym poziomie na ekspertyzie, bo niestety ja byłem głównie kawaleria. Ale nie miałem takiego parcia wtedy na niego. Więc trochę żal, że jego jakby tak nie ogrywałem, no ale ma w planach Liu, więc ta piechota w końcu do mnie dotrze, jeżeli chodzi o 5 marszy i granie na 5 marszy. No i w tym momencie Sun Tzu jest naprawdę tak, no jakby tak powiedzieć, jest w tym obiegu i kiedy on się pojawi, nie wiem, tak, to możecie ładnie zobaczyć, jak w pańcie mi wyszło wycinanie. ale ogólnie no, chciałem skądś dorwać, bo niektóre to były powklejane w różne na tych forach, grupach. Ktoś po prostu pomyślał i fajnie to sobie przerobił, no ale tak mi się ten to naprawdę wygląda fajnie, ale popatrzcie, zrobi się hype na niego i w tym momencie co zrobimy dalej, nie? To co on będzie miał? Puszczą jakiegoś piechotę, który będzie jakimś, powiedzmy, ale supportem, albo jako drugi dowódca, albo coś na single target, ale nie będzie to jakiegoś mocnego. Czy to będzie grywalne? Też nie wiemy. No i tutaj Sun Tzu, wiecie, Sun Tzu to jest taki dowódca, który nie tylko walczył w Openie, ale on w garnizonie kiedyś też był. On też na garnizonie, jego się wsadzało normalnie do garnizonu. To wiecie, to było jeszcze na takich wczesnych etapach gry, tak? Ale on normalnie na garnizonie kiedyś był w mecie. Teraz po tylu latach to może być śmieszne albo po prostu zdziwienie większości z was, ale tak, on był kiedyś i on naprawdę był grywalny. Gdzie młot nie był też taki, wiecie, popularny, znaczy popularny, nie każdy pakował wtedy od razu wszystko, czy nie, wszyscy wtedy pakowali w młot, aby nie było soku i tych dowódców sok, no. Tak rozbitych, ale ogólnie Sun Tzu no, był w mecie Open i garnizon, więc wypuszczenie drugiego takiego dowódcy po tym, co dostaliśmy teraz z kawalerii, no mi się zdaje, że to byłoby takie słabe, nie? Ja dostałem informację jeszcze jakiś czas temu, że Lilith bardziej schodzi już taki jakiś tam mocnych tych bardzo dowódców, nie? Że właśnie te kawalerzyści mają być pierwszym takim, gdzie oni już nie będą wypuszczać coś, co tak zmieni metę, nie? Tak wyszedł Zdyliang, wyszedł Herman, była Wudika wcześniej, Huo, Nevski, Joan, no to zmieniało zawsze metę, nie? Liu, Gorgo, o którym wspomniałem wcześniej, to naprawdę jest coś ciekawego i w tym momencie coś mi się wydaje, że oni tak bardziej, moim zdaniem, że oni pójdą, wiadomo, w dowódcę rally i support. I teraz jakie to było rally? No i to jest takie teraz zagwozdka. Czy byłby to taki właśnie też jak Tariq, czy taki typowy gość, który bije tutaj single target i no jest bardzo odporny, jeżeli chodzi o swarmy i on sobie radzi z tym, bo widzicie, on ma bardzo tutaj współczynników, dodatkowych premii. Naprawdę robi dużo, nie? Więc no, pytanie, jakby to wyglądało, nie? Z drugiej strony może coś wypuszczą takiego, co będzie z Tarikiem, bo wiecie, Pakal, jak dobrze pamiętam, troszeczkę był chyba przed Tarikiem. I tak, Pakal był trochę przed Tarikiem i Pakal był, jakby tak powiedzieć, jakby bardzo grywalny z Heraldem. Pakal, Herald, czy Herald, Pakal jakoś tak bardzo byli często grywalni ze sobą w dawnym okresie.
Więc mi się wydaje, że tutaj coś może odejść w postaci Pakala i dojdzie po prostu do Tarika, albo z Tarikiem będzie, może to będzie jakiś taki bardzo mocny single target damage, ale może być już bardziej też taki już nieodporny na swarmy tak bardzo. Jest, wiecie, jest dużo rozwiązań, nie? Ale mi się wydaje, że Tarik jakoś tak nie odpadnie z tej mety, gdzie tam jeszcze gra. Więc no ciekawie. No, ten co wam wkleiłem po prostu jako ciekawostkę, bo coraz więcej się o tym pisze, nie? Coraz więcej ludzi mówi wyjdzie ten Sutsu Prime w końcu, po roku, będzie. No mi się zdaje, że oni w tym momencie potem jak wypuścili Prime Belizariusza, to oni chcą wprowadzić, mi się zdaje, chyba nowych dwóch dowódców. To nie będzie coś w wersji chyba Prime, tylko to będzie coś w wersji no w tej takiej zwykłej, nie? Gdzie będziemy mieli po prostu nowych dowódców. Totalnie nowych. A Sun Tzu Prime jak wyjdzie, no to mi się zdaje, że później, że on z biegiem czasu, no musi dostać tą legendę, no. I chociaż tutaj na pewno to liczą, ale co on będzie miał? Ciekawe co on będzie miał. No piechota już pomału się ta karuzela na piechotę, na nowych dowódców zaczyna. Ledwo się skończyło pierwsze MG kawalerii na Eleonorze i koło na Belizariuszu, to już się zaczynają pierwsze. Lecimy, mamy fame, lecimy po nową piechotę, już gdybajmy jak to będzie wyglądało. Ale ogólnie fajnie pogadać o tym, prawda? Fajnie przeanalizować sytuację, jakby to wyglądało ogólnie w tej piechocie i ja bardziej liczę na to, że będzie nowa piechota będzie coś ze smite damage. I nie zdziwiłby się, gdyby to nie było jakieś parowanie właśnie z Liu. Żeby Gorgo typowo się skupiła, była już, wiecie, do Opena i ten Scipio spadł jakby na tą drugą taką, wiecie, drugi marsz piechoty, nie? Że będzie coś tutaj z Liu i ten nowy dowódca, i wtedy może wypchać to na mnie niestety Aleksandra. Może tak być, że Aleksander zostanie wypchany, bo teraz Aleksander z Liu robi naprawdę dobre cyfry. Ja widziałem niektórych ludzi raporty, no to ja bym powiedział, niektórzy twierdzą, że z Liu Aleksander dużo lepszy niż Scipio Liu, nie? Więc no ciekawie, no a jak już mamy dowódcę, który jest pod smite damage, czyli mamy Liu i by do niego wyszedł powiedzmy jak taki drugi powiedzmy dowódca sportowy pod smite damage, no to pomyślcie, co by wtedy ten dowódca robił, jaki on robił miazgę, nie? To jest też, wiecie, meta dowódca, nie? Więc no, jest dużo gdybania, dużo malutkich przecieków, dużo też fake przecieków, więc też się liczę, że niektóre mogą być fake przecieki, albo właśnie tak ten Sutsu, co wam pokazywałem, po prostu zrobiony ze starej wersji, gdzie ludzie nie kojarzą, że on tam kiedyś miał była taka awatarka i takie zdjęcie było wklejone. No, zobaczymy, no, będę was przez cały czas informował, jak coś będę dostawał jakieś tam przecieki, albo jakieś informacje, albo kiedy to będzie, albo czy coś już wiem na temat tych nowych dowódców. Na pewno będę wam wrzucał albo na szybko, na shorta informacje, albo tu po prostu filmik nagrywał, więc będziemy przez cały czas na bieżąco. Więc tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, hejo!